Cześć, witam Was bardzo serdecznie w świątecznym tutorialu koszyczkowym. Będziemy dzisiaj wykonywać koszyczek z reniferem. Mam przygotowany sznurek 5 mm od firmy Radkar. Bardzo dobrej jakości sznurek, bardzo mięsisty, idealny na koszyki. Przygotowałam sobie szydełko w rozmiarze 8 mm. Będę szydełkowała na prostokątnym lub kwadratowym dnie. Każdy z Was może sobie wybrać, czy robi ten koszyk prostokątny czy kwadratowy. I mam tutaj taką niezbyt profesjonalną, ale bardzo pomocną instrukcję i chciałabym Wam polecić taką metodę rozrysowywania sobie wzoru koszyka jakiegokolwiek wzoru koszyka wykonanego ściegiem tkanym. Już Wam kiedyś tę metodę pokazywałam. Bierzemy kartkę w kratkę i zaznaczamy sobie po prostu krateczkami, ponieważ mniej więcej w ściegu tkanym jedno oczko jest takie jak kwadracik, mniej więcej wychodzi 1 na 1 cm, więc rozrysowując sobie taki wzór jesteśmy w stanie łatwo liczyć, ile oczek którym kolorem mamy robić, więc ja mam przygotowanego mojego reniferka i już teraz, planując dno koszyka, rozpoczynając dno koszyka, już sobie liczę, ile potrzebuję mieć na jednej ścianie. Tutaj mam dokładnie 9 oczek i zaplanuję sobie ze 2 oczka dodatkowe w jedną, ze 2 oczka dodatkowe w drugą stronę i tyle właśnie oczek początkowych łańcuszka wykonam. Zabieram się zatem za kolor zielony, jasny beż na razie odkładam i rozpoczynamy od szydełkowania najprostszego na świecie prostokątnego dna koszyka. Ciągniemy zawsze za tę końcówkę, która jest związana na supełek. Ja sobie składam sznurek na pół, tak żeby długa końcówka skłębka była na górze, szydełko w środek, pobieram, przeciągam i tego oczka nie zaciągam zbyt mocno. Liczę je już jako pierwsze oczko łańcuszka. Robię jeszcze 12. I to będzie ta ściana, na której będzie reniferek. Jeżeli chcecie większy koszyk, robicie dłuższy łańcuszek. Potem będzie trzeba po prostu zaplanować, w którym momencie zaczynamy renifera robić. Oczko łańcuszka dodatkowe na obrót i w drugie oczko, licząc teraz od szydełka, robimy pierwszy półsłupek, następnie kolejne oczko, kolejny półsłupek, kolejne oczko, kolejny półsłupek i tak pracujemy półsłupkami do końca okrążenia. I 13 półsłupek robimy w tej pętelce początkowej. Zaciągamy końcówkę, żeby nam się tutaj nic nie rozpruło. Oczko łańcuszka na obrót, obracamy robótkę i znowu pomijamy to oczko zrobione na obrót, wbijamy się w następne i robimy pierwszy półsłupek. Następne oczko na górze, pod całe oczko, pod obie te nitki. Kolejny półsłupek i znowu w ten sposób pracujemy do końca tego rzędu, aż będziemy miały znowu dokładnie 13 półsłupków. Robimy wtedy oczko łańcuszka, obrót i kolejny rząd. Ile tych rzędów zrobicie, to zależy od Was. Tak duży, jaki ten prostokąt, czy będziecie robić w kwadrat, będzie, tak duże będzie dno koszyka. Mniej więcej, bo jeszcze będziemy je obrabiać jednym okrążeniem półsłupków. Nie zapominamy o ostatnim oczku. Można je tutaj przegapić. Warto sobie przez 2 przynajmniej okrążenia liczyć te oczka, żeby zawsze ich było w moim przypadku 13, a w Waszym przypadku tyle, ile sobie postanowiłyście zrobić oczek łańcuszka początkowych, żeby nie przegapić żadnego oczka i żeby też nigdzie nie zrobić podwójnie. Oczko łańcuszka, obracamy robótkę, pomijamy oczko zrobione na obrót, następne oczko, półsłupek i tak pracujemy, tak jak wspomniałam, tyle okrążeń, ile tylko chcemy. Kiedy zdecydujemy, że już jest ok, ja nie będę robić zbyt dużego tego koszyka, zrobię sobie taki prostokątny, z przodu i z tyłu zrobię reniferka, więc kiedy już stwierdzimy, że dno jest mniej więcej ok, to w ostatnim oczku tego rzędu
robimy jeden dodatkowy półsłupek i w tym miejscu, albo na tym oczku, albo na tym poprzednim, zakładamy sobie znacznik, żeby bez problemu zlokalizować początek okrążenia. A teraz obrabiamy te 3 ścianki. Tutaj jest niezbyt estetycznie, takie garby są, więc będziemy obrabiać. Mamy ile rzędów? Poza tym kończącym jeszcze mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, więc 8 półsłupków musimy tutaj umieścić. Ten rządek już jest zajęty przez narożnik. Następny rządek. Wbijamy się pod najbardziej zewnętrzne pętelki. Mam pierwszy półsłupek. Następny rządek, zewnętrzna pętelka, drugi półsłupek. Następny rządek, zewnętrzna pętelka, trzeci. Następny, czwarty półsłupek. Piąty. Szósty. Siódmy. I 8 półsłupek. Mamy 8 półsłupków. I teraz jesteśmy po drugiej stronie łańcuszka. W pierwszym oczku, tu gdzie jest ta nasza końcóweczka, robię 2 półsłupki. Uwaga, żeby nam się to tutaj nie rozpruło, żeby nie puściła ta pętelka. Na koniec mocno ją zaciągamy, żeby się oczko idealnie zamknęło. Mamy zrobione kolejne 2 półsłupki na kolejny narożnik. I teraz w kolejnych oczkach po jednym półsłupku końcóweczkę sobie wplatamy. 1, 2, 3. Mam 12 półsłupek zrobiony. Tutaj mamy 2, pomiędzy 12. Więc teraz przechodzę na boczną nitkę już tego rzędu i obrabiam drugi brzeg. Zaczynam od 2 półsłupków w tym pierwszym oczku, w tej pierwszej niteczce. I tutaj pomiędzy tymi podwójnymi mam 8 pojedynczych. Tutaj również muszę mieć 8 pojedynczych. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Prostujemy wszystko. I teraz tak, tutaj również mam policzone, pomiędzy tymi podwójnymi tutaj mam 12 pojedynczych, dochodzę na tą stronę i również mam tutaj podwójny i liczymy pojedyncze. Liczymy te literki V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i tu będzie 12, więc w tej pętelce narożnikowej robię jeszcze 2 półsłupki. I w ten sposób, dzięki temu, że dodatkowo sobie policzyłam, mam pewność, że wszystko tutaj jest symetrycznie i że jest ok. Zdejmujemy pętelkę z szydełka. Tutaj mamy pierwszy półsłupek. Wbijamy się pod tylną nitkę tego półsłupka. Zakładamy pętelkę na szydełko, przeciągamy na drugą stronę. Następnie wkładamy w tę samą dziurkę szydełko, pobieramy sznurek z kłębka, przeciągamy pod spodem, dokładamy pętelkę, którą zdjęłyśmy z szydełka, pobieramy i przerabiamy. I w ten sposób mamy zaczęte pierwsze oczko, pierwszy półsłupek naszego koła, które teraz będziemy robić. Teraz w każdym kolejnym oczku pod tylną nitkę robimy dokładnie 1 półsłupek. To jest pierwszy i lecimy dalej. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. A tutaj mamy założony znacznik na pierwszy z tych dwóch półsłupków, które zrobiłyśmy w jednym narożniku. I teraz pokażę Wam metodę wykonania narożnika koszyka, tak, żeby rzeczywiście to był narożnik. Bo jak teraz będziemy robić tylko i wyłącznie okrążenia naokoło, to te narożniki będą takie mocno zaokrąglone. Natomiast jest metoda na to, żeby zrobić je, żeby rzeczywiście ten kant narożnika był widoczny. I robimy to w następujący sposób, niezależnie od tego, czy będziemy robić ściek tkany, czy teraz, kiedy robimy zwykłe półsłupki tylko i wyłącznie pod tylną nitkę. Mamy tutaj te dwa oczka. Wbijamy się w pierwsze oczko, pobieramy nitkę, wbijamy się w następne oczko, pobieramy nitkę i teraz dopiero ściągamy to drugie oczko z szydełka, przerabiamy te dwie pętelki, oczko na szydełko z powrotem zakładamy i przerabiamy te drugie dwie pętelki. I przez to ta część zaczyna bardziej wystawać i jak sobie postawimy te ścianki do góry, to zobaczycie, że ten narożnik będzie wyraźniejszy. To się wszystko jeszcze wyjaśni w kolejnym okrążeniu. Teraz jesteśmy na tej prostej drodze. Mam dokładnie 8 zwykłych półsłupków pod tylną nitkę. Siedem i 8, a tutaj znowu dwa oczka w jednym były i tutaj również robimy ten nasz narożnik. Zatem jeszcze raz, pod tylną nitkę pierwszego oczka pobieramy, wyciągamy, pod tylną nitkę drugiego oczka pobieramy, wyciągamy, zdejmujemy pętelkę, pobieramy, przerabiamy te dwie, zakładamy pętelkę, pobieramy, przerabiamy te dwie. To, że to się skręca, to tym się nie przejmujemy, to się musi skręcać. Trochę już musi się ten koszyk zamykać. Po zamknięciu okrążenia wywiniemy go na właściwą stronę. Obrabiamy do kolejnego narożnika. Mamy narożnik, ponownie robimy tą metodą. I ostatnia prosta. Tutaj są ostatnie dwa półsłupki. Również robimy je metodą narożnika. I teraz już jest czas, żeby to wszystko wywinąć. Zobaczcie, robiłyśmy tylko pod tylną nitkę i ta dolna nitka zostaje nam jako taki ładny rand koszyka. Wywijamy go na właściwą stronę. Układamy. I teraz zabieramy się za łączenie okrążenia już metodą ściegu tkanego. Ściągamy pętelkę z szydełka, wbijamy się pod pierwsze oczko, pierwsze takie poziome, prawidłowo wykonane oczko. Przesuwamy jeszcze sobie tutaj w kierunku tej pętelki. Pętelka na szydełko. Szydełkiem przeciągamy ją
na wewnętrzną stronę koszyka. Następnie wbijamy się w oczko, które jest delikatnie na prawo od tej pętelki. Pobieramy sznurek, przeciągamy. Wyciągamy go śmiało, mocno do góry. Dokładamy pętelkę z szydełka, pobieramy i przerabiamy. I w ten sposób mamy zamknięte okrążenie i rozpoczęte kolejne okrążenie. Później to wszystko jeszcze będziemy tutaj ładnie wyrównywać. Jeżeli macie problem ze ściegiem tkanym, z zamykaniem tego okrążenia, czy jakiekolwiek inne problemy, no to zostawię Wam w opisie link do filmu, który wszystkie problemy ze ściegiem tkanym rozwiązuje. Jest tam dokładnie omówiona kwestia tego, jak ścieg tkany ucieka Wam na lewo, jak macie problem z łączeniem okrążeń, ponieważ no, my tutaj mamy dzisiaj konkretny cel, chcemy zrobić koszyk świąteczny, więc nie sposób też w tym filmie rozwiązywać takie drobne problemy dla osób początkujących ze ściegiem tkanym, więc w razie czego polecam tamten filmik. Wracam teraz już do mojego wzoru, ponieważ zaczynam wprowadzać kolor beżowy. Policzyłam już sobie, że potrzebuję mieć 9 oczek, więc planuję je dokładnie na środku. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i tutaj 2 zostaną. Więc myślę, że zrobię jeszcze jedno oczko zielone, a później już zacznę robić kopytko mojego renifera. Więc już sobie przygotowuję beżowy sznurek. I teraz ważne miejsce, w którym momencie wprowadzamy nowy kolor. Jeżeli w następnym oczku chcę mieć już beżowy, to wbijam się teraz i przypominam, ścieg tkany, czyli pomiędzy nóżki, pomiędzy te dwie nóżki półsłupka z poprzedniego rzędu. Pobieram, wyciągam i teraz, kiedy mam dwie pętelki na szydełku, to jest to miejsce, kiedy zaczynam wprowadzać nowy kolor, czyli łapię beżową nić i zamknięcie tego półsłupka robię już odcieniem beżowym. I mam teraz, według mojego wzoru, zrobić 2 półsłupki beżowe. Więc pierwszy wbijam się znowu, następne oczko, ścieg tkany. Pobieram, wyciągam, pobieram, przerabiam. Te dwie końcówki sobie podaję, żeby mi się wplatały w oczka. I robię jeszcze jeden półsłupek beżowy, ale następny już ma być zielony, więc też pamiętam, że robię to pierwsze pobranie i zanim zamknę ten półsłupek, wracam do odcienia zielonego i to zielonym zamykam oczko. Teraz mam mieć. Zrobiłam ten moment. Mam te 2 beżowe. Raz, 2, 3, 4, 5, 6 zielonych, a następnie 1 beżowy. Wplatamy sobie beżową końcówkę oczywiście. Cztery, 5 i uwaga, uwaga, 6 beżowy, a następny 6 zielony, a następny ma być beżowy. Więc znowu pamiętam o tym, że pobieram ten 6 zielony jakby do połowy, a zamknięcie wykonuję beżowym i w kolejne oczko wbijam się, pobieram beżowy. Mam zrobić beżowy 1, następny ma być zielony, więc znowu beżowy zostawiam, a zamknięcie robię zielonym. I zobaczcie, tak to ma wyglądać. Tutaj mamy 2, a tutaj mamy 1. Kontynuujemy teraz robienie tych naszych półsłupków ściegiem tkanym zielonym. Można zrobić tego reniferka tylko po jednej stronie, można zrobić po obu stronach. No i pozostaje nam jeszcze kwestia tych naszych narożników. Tutaj mam moje narożniki, więc również robię narożnik metodą, nie trzeba tego robić, można robić zwyczajnie naokoło, ale wtedy będziemy miały bardziej zaokrąglone te ścianki. Jeżeli natomiast chcecie, żeby wyraźniejszy był rand, no to właśnie w ten sposób sobie tutaj wymierzamy. Można te 2 oczka, żeby się nie pomylić, jeżeli nie widzicie jeszcze teraz wyraźnie, które to są 2 oczka narożnikowe,
to można sobie je po prostu oznaczać. Na przykład pomiędzy sobie założyć znacznik, żeby mieć pewność, że wiem, gdzie to jest. Ja widzę, że to są te 2 oczka, które mam zrobić narożnikową metodą, więc wbijam się ściegiem tkanym w pierwsze z tych oczek, pobieram, wyciągam, wbijam się w kolejne też ściegiem tkanym, pobieram, wyciągam tę pętelkę, pobieram, zamykam pierwsze 2, wkładam szydełko znowu w pętelkę, pobieram, zamykam drugie 2. I znowu mam tutaj piękny rand zrobiony. Teraz znowu podążam naokoło dalej tymi moimi półsłupkami ściegu tkanego i robię oczywiście tutaj również ten narożnik. Tutaj robię albo to samo, co po tej stronie, albo obracam, po prostu kontynuuję zielonym i robię reniferka tylko po jednej. Albo reniferek tylko po jednej stronie, albo po tej stronie tak samo go wprowadzamy, albo obrabiamy narożniki metodą narożnika, albo robimy naokoło. Myślę, że z tym sobie poradzimy, bo tutaj po prostu każdy musi sam zdecydować. Spotkamy się na łączeniu okrążeń i przejdziemy do następnego okrążenia, bo jeszcze sporo okrążeń tych reniferowych wzorów przed nami. Zostały mi tutaj ostatnie 2 oczka i to są te oczka, które robię metodą narożnika. A teraz zamknięcie okrążenia. Czyli pętelka spada z szydełka, pierwsze oczko, od spodu szydełko, zakładamy pętelkę, przeciągamy pętelkę na wewnętrzną stronę koszyka, wbijamy następnie szydełko w to oczko delikatnie na prawo, pobieramy, przeciągamy, dokładamy pętelkę, pobieramy, przeciągamy i mamy rozpoczęte kolejne okrążenie. Zaglądamy do wzoru. Teraz mamy zrobić też po tej stronie 2 oczka, po tej stronie 1, z tym, że tutaj jest już przesunięcie o 1 na lewo. Czyli nad tym oczkiem jeszcze będzie zielone, nad tym oczkiem jeszcze będzie zielone, a tutaj i tutaj beżowe. Zatem pierwsze zielone robię klasycznie, drugie zielone robię tak, że pobieram tą zieloną, ale zamykam oczko już beżowym, bo w następnym oczku robię półsłupek cały beżowy. Następne oczko też ma być beżowe, ale kolejne zielone, więc robię ten beżowy, znowu zostawiam ten beżowy kolor i zamknięcie robię zielonym. Natomiast tutaj ma być beżowy nad beżowym, czyli podając sobie beżowy sznurek, przechodzę półsłupkami dokładnie nad to drugie kopytko mojego reniferka. I kiedy jestem o krok bliżej, to zamknięcie wykonuję odcieniem beżowym, następnie nad kopytkiem beżowe, zamykam zielonym. I tak to teraz wygląda. Robię dalej. Robię dalej, beżowy sobie podaję. Postanowiłam po jednej i po drugiej stronie mieć tego reniferka, więc zwracam uwagę, żeby sobie podawać ten beżowy. Tutaj robię narożnik tą metodą narożnika. A dalej już przechodzę klasycznie. Po drugiej stronie robię dokładnie to, co tutaj. Tu widzę jeszcze końcówka sznurka jest. Można ją wyciąć, żeby nam tutaj
się nie rzucała w oczy. Robimy dalej, spotykamy się na łączeniu, po drugiej stronie robimy dokładnie tak samo, pamiętamy o narożnikach, no i będziemy robić kolejne okrążenie. Kończę okrążenie, robię ostatnie 2 półsłupki, robię w nich narożnik. Też chciałabym zaznaczyć, że ten wzór śmiało można wykorzystać na koszyczek okrągły, jeżeli prostokątny Wam się nie podoba, bo wystarczy tak naprawdę zastosować to odpowiednie wyliczenie i koszyczek może być okrągły. Jeżeli macie trudności z robieniem tych narożników, czy po prostu nie chcecie koszyka prostokątnego, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby reniferek powstał na koszyku okrągłym. Zamykamy okrążenie. Wracamy do wzoru i teraz znowu nad drugim mamy teraz raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beżowych, czyli dochodzimy zielonym sznurkiem aż nad ten półsłupek. Tutaj robimy do połowy, zmieniamy, zamykamy beżowym i teraz aż dotąd szydełkujemy beżowym. Oczywiście podajemy sobie z tyłu sznurek zielony, żeby można było łatwo do niego wrócić. I nad tym ma być też beżowy, ale następny zielony, czyli robię do połowy, zamknięcie zielonym, a następnie kontynuuję już zielonym. W tym miejscu mam mój narożnik. Tak to na razie wygląda. Robię dalej drugą ściankę i znowu spotykamy się w tym miejscu. Już następny rząd rozpoczęty i od teraz już będę pokazywała tylko tę jedną ściankę, bo całą resztę no to po prostu robimy cały czas tak samo. Więc teraz wracamy do wzoru, mamy ten rząd zrobiony, teraz robimy drugi, raz, 2, 3, 4, 5 beżowych i 2 tutaj już będą zielone. Czyli przechodzimy do tego samego miejsca, co w ostatnim rzędzie. Zielony nad zielonym, ale już zamknięcie robimy beżowe. I teraz jeszcze raz. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz. 2. 3. 4 i 5 beżowy, zamknięcie już zielonym i kolejne półsłupki zielone. Tak nam rośnie reniferek. Robię dalej, po drugiej stronie dokładnie tak samo i znowu spotykamy się przy kolejnym okrążenie zamknięte. Następne będzie bardzo podobne, tylko że jeden beżowy jest o krok wcześniej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Było 5, a tutaj musimy zacząć o krok wcześniej i zrobimy 6 beżowych. Czyli na razie podążamy kolorem zielonym i tu nad tym zielonym już ma być beżowy, czyli już zamknięcie tego półsłupka robię beżowe. Raz, 2,
3, 4 i 5 i 6. Zamykam już zielony. Już coś zaczynamy widzieć. Jakiś się kształt wyłania. Robimy dalej zielone. Okrążenie zamknięte. Teraz mamy takie okrążenie, w którym mamy zrobić ogonek, czyli nad pierwszym beżowym zrobimy jeden beżowy, następnie 3 przerwa, zielony i szyja, czyli 2 beżowe. Zróbmy tak zatem. Zielony, zielony, następny ma być beżowy, zatem zamykam kolorem beżowym i robię tylko jeden beżowy, więc tylko wbijam się, przeciągam i zamknięcie już też robię zielone. Teraz 3 zielone przerwy. Raz, 2, 3. Zamknięcie beżowe i 2 beżowe na szyję. Raz i 2. A zamknięcie znowu odcieniem zielonym i już dalej naokoło mamy zielony. Spotykamy się jak zawsze na końcu okrążenia. Tę stronę mamy już zrobioną, mamy zrobiony ogonek i teraz mamy zrobioną szyję. Pozostaje nam pyszczek. Jesteśmy w tym miejscu, zrobiłyśmy szyję. Teraz tutaj robimy wszędzie zielony, nad szyją robimy 3 beżowe, natomiast przy kolejnym okrążeniu, i myślę, że to okrążenie już każda z nas zrobi sama, bo tutaj nie jest nic trudnego, będziemy powtarzać po prostu to co poprzednio, czyli nad tymi 2 zrobimy beżowy, tutaj zrobimy beżowy, zamkniemy go zielonym i podążymy naokoło. Spotkamy się już przy tym okrążeniu, ponieważ tutaj musimy pamiętać, że ten nosek, ten ostatni półsłupek mamy zrobić kolorem czerwonym. Więc zrobimy teraz to okrążenie, następnie rozpoczniemy to okrążenie i tu właśnie się spójrzmy wspólnie. Tak jak wspomniałam, zrobiłam to okrążenie, gdzie tutaj są 3 beżowe. Już zaczęłam następne. Jestem blisko tego pyszczka i zaczynam tak samo, czyli tutaj jeszcze zielony nad zielonym, następnie 3 beżowe. I przygotowujemy sobie naprawdę maleńki kawałek czerwonego sznurka. I teraz, kiedy będziemy nad tym ostatnim beżowym, to zamknięcie wykonujemy, mam taki kawałek, wykonujemy zamknięcie czerwone, następnie w kolejne oczko wbijamy się tym czerwonym, do góry, zielonym zamykamy oczko i czerwony już tutaj zostaje, a my podążamy dalej naszym zielonym kolorem. Czyli ten czerwony tutaj jest tylko na nosek i na ten daszek, na oczko na górze. Dosłownie no parę centymetrów potrzeba, 10 centymetrów. Jeżeli nie chcecie zaczynać nowego motka, nie macie jakiegoś rozpoczętego motka czerwonego, to można tutaj wziąć jakąś grubą włóczkę, albo nawet cieńszą włóczkę, ale złapać więcej pasm tej włóczki. Ważne, żeby był to jakiś taki czerwony element. Robię do końca to okrążenie i wtedy się spotkamy. Po drugiej stronie również kawałeczek czerwonego użyję i zrobię drugi nosek drugiemu reniferowi, a później już zostaną nam tylko okrążenia, w których będziemy robić poroże i nasz koszyk będzie gotowy. Mój renifer ma już pyszczek, ma już nos i teraz zostaje nam tylko zrobienie poroża. Mam taką ilość jeszcze tego zielonego sznurka, bardzo bym nie chciała rozpoczynać nowego kłębka, a jestem tutaj, zostają mi 4 okrążenia. Jeżeli mi zabraknie, nic nie szkodzi, zmienię sobie tą część tutaj, będę widziała. Na 3 okrążenia powinno wystarczyć. Tutaj jest 4, gdzie jest ten tylko jeden element beżowy, najwyżej sobie zamienię. Dlatego taka fajna jest ta metoda rozrysowywania, bo sobie można dużo jeszcze pokombinować w trakcie. Teraz jesteśmy w tym momencie, czyli musimy zrobić nad pyszczkiem, nad tym będzie beżowy i jeszcze 2 beżowe na prawo od niego. Mam już zamknięte okrążenie.
Kontynuujemy tak jak zawsze. Zamykamy beżowym. Raz, dwa i trzy. I zamykamy zielonym. Następnie kontynuujemy dalej. Zaczyna się już tutaj poroże. No zobaczymy, czy uda się zrobić całość, czy będzie trzeba trochę te rogi zmodyfikować. Może nie. Zrobię do końca to okrążenie. Tu się spotykamy. Kolejne okrążenie gotowe. Teraz robimy na ukos od tych trzech. Jeden beżowy i jeden beżowy nad ostatnim beżowym. Pomiędzy będą dwa zielone. Czyli nad tym zielonym ma być beżowy. Jeden tylko, więc zamknięcie zielone. Później dwa zielone, a dalej beżowy, czyli ten zielony do połowy. Zamykamy beżowym i podążamy dalej. Już to zaczyna wszystko wyglądać. Zrobiłam ten kolejny rządek. Już mi została taka naprawdę niewielka ilość, więc nie będę podejmować ryzyka, ponieważ każda z nas może szydełkować troszeczkę inaczej. Ktoś może robić luźniej i nie chciałabym, żebyście korzystając dokładnie z tego samego wzoru, żeby się okazało, że Wam akurat zabraknie włóczki. Więc jesteśmy teraz tutaj i skończymy na tym rzędzie. Zatem zamiast robić ten beżowy i ten, zrobię po prostu tutaj dodatkowy. W ten sposób zakończę, czyli tego nie będzie, tego nie będzie. Tutaj poprowadzę jeden troszeczkę na prawo, no i zrobię ten na prawo i to w zupełności wystarczy. Czyli teraz znowu szydełko wraca na miejsce. Robię jeden beżowy, znowu przesunięty o kawałeczek. Następnie wracam do zielonego. I tutaj podobnie o kawałeczek przesunięty robię jeden beżowy. Następnie wracam do zielonego. I w ten sposób zrobię ostatnie okrążenie z reniferkiem. Można zakończyć w tym miejscu. Jeżeli jeszcze zostanie włóczki, to również można zrobić jeszcze jedno okrążenie półsłupków pod tylną nitkę. Ja na razie zrobię moje pozostałe ścianki. Zobaczcie, tutaj widać bardzo wyraźnie, jak buduje się ten rand. Przez to, że robimy tą szczególną metodą, to rzeczywiście jest wyraźny rand i koszyk trzyma bardziej taki właśnie prostokątny fason. Tak to wygląda. Skończę to okrążenie i się spotykam. Jeszcze jedna rzecz. Po drugiej stronie skończyłam też już to poroże, więc teraz możemy beżowy sznurek już obciąć i odłożyć na bok. Pod kilkoma oczkami jeszcze tą końcówkę sobie wplatamy, ale już nie jest nam potrzebna, więc nie musi nam tutaj zawadzać. Można śmiało to obciąć. Skończę okrążenie i tu się spotykam. Koszyk prawie gotowy. Została mi naprawdę taka no już bardzo, bardzo niewielka ilość, ale myślę, że dam radę jeszcze jedno okrążenie pełne oczek ścisłych pod tylną nitkę zrobić, więc tym razem zamykam w inny sposób. Nie zamykam tak jak zawsze, tylko robię po prostu pod tylną nitkę oczko ścisłe i teraz pod każdym z oczek pod tylną nitkę oczko ścisłe robię, dzięki czemu koszyk zyska taki estetyczny wygląd i będzie trochę miał sztywniejszy brzeg. No i też te różki
to poroże będzie takie bardziej, no będzie zakończone na odcieniu zielonym. Więc do tego miejsca robię teraz okrążenie już bez narożników, bez dziergania jakoś inaczej narożników. Robię tylko i wyłącznie w ten sposób. Następnie obcinamy nitkę, kończymy. Jeżeli stresuje Was to, że mi została taka niewielka ilość sznureczka, no to można zacząć wprowadzać ten kolor już tutaj, ten nowy kolor, można te kopytka zacząć robić już w pierwszym okrążeniu na przykład, albo my potrzebujemy tutaj tak naprawdę 9 półsłupków, więc można by było, zobaczcie, zrobić ten koszyczek węższy, ten łańcuszek początkowy węższy, ale myślę, że nie ma potrzeby, że tak naprawdę ten jeden motek w zupełności wystarczy, natomiast trzeba pamiętać, że wystarczy, jeżeli będziemy robić na dwóch stronach reniferka, bo jeżeli tutaj miałoby być wszystko zielone, no to na pewno będzie za mało i będzie trzeba rozpocząć drugi motek. Zrobię dookoła, spotkamy się w tym miejscu, pokażę jak zakończyć, no i wtedy już będzie tylko podsumowanie. Tutaj widać, że mamy rozpoczęcie okrążenia, więc kiedy już jesteśmy tutaj bliziutko, to zamiast robić tutaj pod tylną pętelkę, pod całe to oczko, tak niziutko, robimy ostatnie oczko ścisłe, żeby nam zjechała ta końcówka. Zobaczcie, jaka ilość sznurka mi została. Obcinamy, wyciągamy tę końcówkę. Przy pomocy szydełka przekładamy ją na wewnętrzną stronę koszyczka. Wszystko ładnie tutaj wyrównujemy i teraz od spodu musimy pod kilkoma oczkami tę końcówkę schować i nasz koszyczek z reniferkami po obu stronach jest gotowy. Zapraszam Was teraz do obejrzenia kilku świątecznych zdjęć, które mam nadzieję zainspirują Was do wykonania takiego koszyka z Rudolfem. Ja jestem bardzo zadowolona z efektu, bardzo jestem zadowolona również ze sznurka, który wybrałam. Zobaczcie, jaki ten koszyk jest sztywny, mocny, na pewno starczy na wiele, wiele lat. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za to koszyczkowe wspólne dzierganie i do zobaczenia w kolejnym tutorialu.